Witam serdecznie dzisiaj o poranku na rynku. Największy strach od 2008. Czy panika będzie trwać? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj w tle. Proszę wysłać wiadomość, a będziecie otrzymywać informacje, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście zapraszam za tydzień 24-25 na InvestCaves do Krakowa, gdzie ja także będę, gdzie będziemy mogli się poznać, pogadać, wymienić opinie i zrobić wiele innych fajnych rzeczy. Zapraszam i zaczynamy. Na rynku największy strach od 2008 roku. Czy panika będzie trwać? Wydarzenia, które dzieją się na naszych oczach, zmieniają się jak w kalejdoskopie. Zmienność jest ogromna. Mamy do czynienia z gwałtownymi zmianami cen różnych klas aktywów. Dzieje się naprawdę bardzo dużo i przypomina to, co dokładnie rok temu mieliśmy na rynku, kiedy rozpoczęła się wojna, gdzie także zmienność była ogromna. Ale zobaczmy teraz, co się dzieje, ponieważ dzisiejsza sesja jest także dodatkowo ciekawa z tego powodu, że mamy utworzenie świec tygodniowych, a utworzenie tych świec pozwoli nam przybliżyć ocenę tego, w którym kierunku mogą iść aktywa w średnim, a nawet w długim terminie. Ale wróćmy do tego tematu. Na rynku największy strach od 2008 roku i czy panika będzie trwać? Ten tytuł jest skierowany do rynku obligacji. Zobaczmy teraz, jak wskaźnik zmienności rynku obligacji co nam pokazuje. I w tym wypadku wygląda na to, że mamy największą zmienność, aktywność, amplitudę wahań od 2008 roku, kiedy trwał kryzys po upadku Lehman Brothers, kiedy ta faza kryzysu w 2008 roku weszła w najbardziej swoją gorącą fazę. No i wygląda na to, że teraz też jesteśmy w takiej sytuacji. I każdy z nas, kto jest na rynku, który obserwuje, jak wygląda zachowanie cen obligacji na całym świecie, jest pod ogromnym wrażeniem, jaka jest gigantyczna zmienność. Teoretycznie uczono nas w szkołach, że rynek obligacji jest spokojny, nudny, niewiele się dzieje i że zawsze praktycznie się na nim zarabia, ryzyko jest zdecydowanie ograniczone. Ale żyjemy w takich czasach, gdzie obligacje są gigantycznie zmienne, przypominają zmiennością aktywa, które wcześniej należały do grupy spekulacyjnych i tutaj zmienność jest naprawdę pod takim znakiem, który mógłby zainteresować wytrawnego spekulanta. Dlatego też wskaźniki zmienności amplitudy wahań na rynku obligacji są gigantyczne i pokazują, że na rynku jest największy strach od 2008 roku, obawy o to, co się może dalej wydarzyć i w tym kierunku będziemy podążać. Następny wykres także pokazuje, że obligacje są teraz tak bardzo zmienne, jak miało to miejsce ostatnio w 2008 roku. I co ciekawe, na wykresie jest także wskaźnik pokazujący, jaka jest zmienność rynku akcji. I on absolutnie nie potwierdza tego, co się dzieje na rynku obligacji. Tutaj ta zmienność jest cały czas pod kontrolą, więc akcje trzymają się bardzo dzielnie, a zmiana rentowności amerykańskich obligacji, czy też obligacji na całym świecie, czyli spadek rentowności, wzrost cen powoduje, że rośnie atrakcyjność inwestowania na rynku akcji. I myślę, że te zależności, ta przede wszystkim zależność stoi przede wszystkim za tymi zmianami, które w ostatnich godzinach miały miejsce na rynkach finansowych. Tą zmienność widzimy na obligacjach amerykańskich 10-letnich. Widzimy, jak dynamicznie się to wszystko zmienia. Wczoraj byliśmy w okolicach 3,70 na szczycie, a w dołku w okolicach 3,35. Teraz znowu odbiliśmy w okolice poziomu 3,60. A dlaczego te poziomy są takie istotne? Za chwilę będzie mowa i także inwestorzy patrzą ze szczególną ciekawością na zmienność na amerykańskich dwuletnich obligacjach, gdzie także przeżywamy taką amplitudę wahań, jak ostatnio było w 1987 roku, czyli naprawdę żyjemy w historycznych momentach, gdzie ruchy na aktywach są ogromne, zwłaszcza na rynku długu. I dlaczego ten poziom 3,45 jest na amerykańskich obligacjach taki istotny? Ponieważ jak widać na tym następnym wykresie, jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym. I gdyby się okazało, że rynek przełamuje ten poziom 3,45, a najlepiej oczywiście na wykresie tygodniowym, czyli dzisiejsza sesja naprawdę będzie miała duże znaczenie. Jeżeli się okaże, że rentowności złamały ten poziom, będzie to sygnał, że odwraca się nawet długoterminowy trend na obligacjach, na bardzo korzystny dla obligacji, bardzo korzystny dla rynku akcji
i może to być zwiastun tego, że Fed już nie będzie więcej podnosił stóp procentowych, będzie raczej obniżał stopy procentowe, dlatego też myślę, że nie tylko dzisiejsza sesja, ale przyszły tydzień także będzie szczególnie istotny, ponieważ będziemy świadkami decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych i to także będzie miało gigantyczny wpływ na wycenę obligacji, na perspektywy obligacyjne i na to wszystko, co się dzieje na wykresach, ponieważ teraz zajmijmy się samym wykresem ceny amerykańskich obligacji i widać jak na dłoni, dlaczego te poziomy w okolicach 116,20 są takie istotne. To jest miejsce, gdzie przebiega linia szyi półrocznej formacji podwójne dno i gdyby się okazało, że amerykańska obligacja 10-letnia łamie ten poziom oporu, naprawdę odwróci się tendencja na pewno w średnim terminie na bardzo korzystną dla obligacji, a to by zwiastowało, że przed nami będzie się materializował ten scenariusz, który zarysowałem w komentarzu dotyczącym prognoz na cały 2023 rok 1 stycznia. Zachęcam, żeby wrócić na nasz kanał, żeby zobaczyć ten materiał. Tutaj w prawym górnym rogu jest do niego link i żeby zobaczyć, że materializuje się scenariusz, który mówi, że rok 2023 to będzie przede wszystkim rok hossy na obligacjach, a dopiero przyszły rok prawdopodobnie będzie rynkiem hossy na rynku akcyjnym. A jakie są perspektywy co do stóp procentowych? To też jest bardzo istotne. Implikowana stopa procentowa po wczorajszej sesji pokazuje na rosnącą szansę, że będzie w przyszłym tygodniu podwyżka o 25 punktów bazowych, ale nie jest ona w 100% w cenie, natomiast rynek przewiduje, że w maju będzie jeszcze jedna podwyżka o te 25 punktów bazowych i na tym się zakończy cykl, ale jak widzimy także tutaj zmienność jest ogromna i wszystko może się zmienić, ponieważ dzisiaj także poznamy ciekawe dane dotyczące perspektyw inflacyjnych, które mogą zmienić znowu oczekiwaną, implikowaną stopę procentową dla Stanów Zjednoczonych. Wczoraj mieliśmy decyzję ECB, prezes Lagarde oczywiście nic nowego, ciekawego nie powiedziała, ale implikowana stopa procentowa dla strefy euro jednak podskoczyła i rynek jednak zaczął znowu wyceniać podwyżki stóp procentowych w strefie euro, że pójdą one w górę jeszcze o 50 punktów bazowych od obecnych poziomów, czyli w ostatnich 12 godzinach znowu zmieniła się percepcja inwestorów co do perspektyw stóp procentowych, a to także znowu zwiększa atrakcyjność euro. Warto być tego świadomym. I co jest bardzo ciekawe, drodzy Państwo, w ostatnich dniach te wydarzenia i kryzys w sektorze bankowym, który zaczął się rodzić, powodował, że znowu bilans Fedu zaczyna rosnąć. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, wymazało praktycznie 4-miesięczne QT, które przeprowadzał Fed. Widzimy jakiś bardzo wyraźny skok bilansu Fedu i inwestorzy także są zadziwieni tym, co się teraz dzieje. I na koniec tego działu poświęconego dużej zmienności na obligacjach, czas na polskie papiery, ponieważ mieliśmy w tym tygodniu dane o inflacji, mieliśmy oczywiście wydarzenia na całym świecie i okazało się, że na samym początku tego tygodnia byliśmy wyżej niż jesteśmy teraz na obligacjach polskich, czyli rentowność polskich papierów spadając poniżej 6% potwierdza, że tendencja korzystna dla obligacji trwa. Potwierdza także przede wszystkim to, że rynek nie boi się tego, że mamy nowy szczyt inflacji w naszym kraju. Raczej inwestorzy pozycjonują się już pod to, że będziemy świadkami bardzo dynamicznego procesu dezinflacji w Polsce, że inflacja będzie bardzo szybko spadać, że realne stopy procentowe w Polsce już są dodatnie. To jeszcze raz przypominam, realne stopy procentowe to jest rentowność, którą teraz dostaniemy, minus inflacja za rok, która się pojawi, która w ujęciu rok do roku się pojawi, która jest teraz dla nas szczególnie istotna. I w tym ujęciu realne stopy procentowe w Polsce od kilku tygodni są już dodatnie, nawet od kilku miesięcy nawet już są dodatnie. Natomiast te rentowności, jeżeli spadną już gwałtownie poniżej 6% na polskich dziesiątkach, otworzą sobie perspektywę do złamania ostatnich minimów, a złamanie ostatnich minimów będzie oznaczało, że hossa na polskich obligacjach wchodzi w kolejną fazę i faktycznie zwiększy się jeszcze bardziej prawdopodobieństwo, że cały 2023 rok na polskich aktywach szczególnie dobry będzie dla obligacji. ETF na całą polską krzywą dochodowości także potwierdza bardzo pozytywne sygnały, warto być tego świadomym. A perspektywy co do polskich stóp procentowych? Zobaczmy, co się dzieje na koniec tego tygodnia
po wydarzeniach, które miały miejsce ostatnio, czyli o danych o inflacji. Czy rynek przejął się tymi danymi o inflacji? Czy przejął się tym nowym szczytem inflacyjnym, który się pojawił? Zaczynamy od WIBOR-u 3-miesięcznego, który jak widzimy jednak znowu zaczyna spadać. Perspektywy co do stóp procentowych na powiedzmy koniec września sygnalizują nam i widać tutaj na przestrzeni ostatnich dni, jak znowu zaczynają one się zwiększać. To oznacza, że rynek wycenia, że do września mogą być nawet dwie obniżki stóp procentowych o klasyczne 25 punktów bazowych, czyli jeszcze bardziej zwiększyło się prawdopodobieństwo, że w lecie w tym roku rozpocznie się proces obniżek stóp procentowych, proces luzowania polityki monetarnej w Polsce, a perspektywy na koniec tego roku, na koniec 2023 zaczynają już uwzględniać, że możliwe będzie nawet 100 punktów bazowych obniżek stóp procentowych od obecnego poziomu, czyli wniosek jest taki, że rynek w ogóle się absolutnie nie przejął tymi danymi o inflacji, które poznaliśmy za luty dla naszego kraju w ostatnich dniach. Rynek wierzy bardzo wyraźnie w to, że będą procesy dezinflacyjne, że dezinflacja przyspieszy, że będzie w perspektywie drugiej połowy tego roku szansa na bardzo wyraźne obniżanie stóp procentowych i to jest scenariusz bazowy, który jest teraz pisany. Inwestorzy dzisiaj także będą się zmagali z danymi makroekonomicznymi. Widzimy, że wskaźnik pokazujący perspektywę recesyjną dla Stanów Zjednoczonych już sygnalizuje, że takie zjawisko występuje, chociaż jak widzimy na rynku pracy w ogóle tego nie widać. Z danych makroekonomicznych poznamy dzisiaj o godzinie 14:15 produkcję przemysłową dla Stanów Zjednoczonych. Moim zdaniem to będzie najważniejsza publikacja. Poznamy wskaźnik wyprzedzający koniunkturę o godzinie 15:00. Poznamy także wskaźnik zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan. To są wstępne marcowe dane, a wśród tych danych są właśnie perspektywy inflacyjne. Więc jeżeli dane generalnie będą neutralne, jeżeli rynek będzie chciał się na czymś skupić, może się skupić na tych subwskaźnikach dotyczących perspektyw oczekiwań inflacyjnych we wskaźniku Michigan. I myślę, że pewnego rodzaju zmienność może się pojawić, jeżeli będzie duża rozbieżność w oczekiwaniach inflacyjnych względem prognoz, które się pojawiają. I poznamy dzisiaj także ostateczne dane o inflacji dla strefy euro za luty. Jednak dane są już znane i nie powinny mieć większego wpływu, tak w ujęciu CPI, jak i w ujęciu Core CPI. Rynek walutowy, zaczynamy od amerykańskiego dolara, który nie był w stanie poradzić sobie z oporami. Widzimy, że tutaj taka już półroczna linia trendu spadkowego zaczyna pracować, czyli tendencje przeciwko amerykańskiemu dolarowi są bardziej prawdopodobne. Broni się wsparcie na eurodolarze. Eurodolar wracając nad 1,06 zdradza ochotę na dalsze wzrosty. To jest bardzo dobra wiadomość dla ryzyka, zwłaszcza dla rynków emerging markets. Warto być tego świadomym. Mamy także ciekawe zjawisko dotyczące pozycjonowania się hedge fundów na rynku jena. Tutaj była zwiększana krótka pozycja netto, ale jak widzimy ostatnie dni przyniosły nam ruch na rzecz umocnienia jena japońskiego, więc ten tydzień nie należy do udanych dla spekulantów hedge fundowych na rynku walutowym. Obserwujemy także, jak dużo sygnałów o potencjalnym ekstremum płynie ze wskaźnika zmienności dla indeksu Standard & Poor i jak zachowują się indeksy giełdowe, te najważniejsze na świecie od samego początku tego roku. I widzimy, że Nasdaq jest cały czas na plusie, Standard & Poor jest na plusie i tylko sektor bankowy teraz bardzo wyraźnie dołuje. Te wskaźniki są zdecydowanie jeszcze lepsze dla strefy euro, w ogóle dla Europy, a rynki emerging markets w ogóle odstają jeszcze bardziej od rynków rozwiniętych. Warto być tego świadomym. Okazuje się, że wczoraj w bardzo ładny sposób obronił się poziom 3900 punktów na indeksie Standard & Poor, więc wygląda na to, że świeca tygodniowa będzie miała charakter prowzrostowy, jeżeli oczywiście uda się utrzymać te poziomy, które są teraz, a każde wyjście na poziom 4000 punktów będzie odebrane niezwykle optymistycznie, byłby sygnałem, że cały tydzień i wszystkie wydarzenia, które zostały ostatnio ujawnione, są pozytywnie zdyskontowane przez rynek, a spadki rentowności amerykańskich obligacji i ta panika, ta duża zmienność na rynku obligacji sprzyja bardzo pozytywnie rynkom akcji, zwłaszcza sektorowi technologicznemu, na który warto zwrócić uwagę. Prawdopodobnie obroni się także poziom 15 000 punktów na DAX-ie.
Będziemy świadkami także wzrostu cen surowców, jeżeli amerykański dolar zacznie się osłabiać i w tym wypadku spadek rentowności sprzyja temu, żeby złoto kontynuowało ruch w górę, atakowało ostatnie maksima, natomiast jeżeli popyt na ryzyko chce atakować, to cena miedzi powinna wrócić przynajmniej nad poziom 8650 i to jest dzisiaj zadanie dla popytu na ryzyko. Na rynku surowcowym moim zdaniem najciekawiej teraz dzieje się na rynku ropy naftowej, ponieważ ropa naftowa ma za sobą najdynamiczniejszy spadek od połowy grudnia, ale przynosi on zmiany w takiej postaci, że ropa naftowa WTI spada poniżej $70, czyli wybija się dołem z 4-5 miesięcznej konsolidacji i dzisiaj zadaniem tych wszystkich, którzy liczą na dalsze spadki, jest utrzymanie poniżej tego psychologicznego poziomu. Jeżeli tak się stanie, to zdecydowanie zwiększy się prawdopodobieństwo dalszych spadków i przeniesienia się procesów dezinflacyjnych płynących z zachowania ropy naftowej na sferę realną i w takiej sytuacji byłaby to także zachęta do tego, żeby jeszcze bardziej rynek ryzyka był kupowany. Optymistyczne wieści związane z zachowaniem obligacji i amerykańskiego dolara powodują wzrosty bitcoina i także dzisiejsza noc przyniosła nam znowu powrót dynamiczny nad poziom $25 000, ale szczególnie interesująco jest na wykresie tygodniowym, ponieważ każde zamknięcie nad 25 000 będzie oznaczało także wyjście nad linię szyi półrocznej odwróconej formacji RGR oraz także nad średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. A to dawałoby perspektywę do ruchu nawet w okolicy $35 000 i to szybką taką szansę na to, żeby ten ruch był bardzo dynamiczny i nastąpił już w najbliższym czasie. Dlatego też radzę bardzo śledzić wydarzenia, które mają miejsce na Bitcoinie. I na koniec krajowe aktywa. Ponieważ euro-dolar rośnie, występuje presja na rzecz krajowych aktywów. Złoty zaczyna się umacniać i względem euro, i względem amerykańskiego dolara, a giełda papierów wartościowych próbuje odbić. To, że złoty jest relatywnie coraz mocniejszy, sygnalizuje napływ inwestorów zagranicznych do Polski, ale przede wszystkim oni teraz alokują swoje kapitały na rynku obligacji, a na rynek akcji przyjdzie czas dopiero za parę miesięcy, kiedy naprawdę perspektywy co do obniżek stóp procentowych będą miały miejsce, ale na chwilę obecną przede wszystkim te kapitały są parkowane w obligacjach. Także przed nami niezwykle kolejna interesująca sesja. Zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam!